I oczywiście ściągamy tę klapkę, ja tej klapki już nie mam. I ściągamy baterię w tym telefonie. Kartę SIM oczywiście i tutaj kartę pamięci. I teraz przechodzimy do odkręcania. I tu widzimy, nie wiem czy zauważycie, bo troszkę tak ciemno, ale myślę, że zobaczycie. Tu jest jedna śrubka, druga i trzecia. Odkręcamy te śrubki. Są to śrubki gwiazdkowe. Jedna, druga i trzecia śrubka. Odkładamy je na bok, by nam nie przeszkadzały te śrubeczki. Kolejnym krokiem będzie odklejenie tej klawiaturki numerycznej. Akurat widzicie, tu jest takie fajne wycięcie, specjalne właśnie na podwadzenie, takie mini wycięcie, więc w tym punkcie sobie podwadzamy, by nie uszkodzić tutaj naszej nakładki klawiaturki. I odklejamy ją. I tu widzimy, że są też dwie śrubki. Oczywiście jeśli chodzi o ten telefon, to musimy mieć troszkę śrubokręcik z dłuższą końcówką, by nam tutaj dostało. I odkręcamy te śrubki. Jedna nam wyskoczyła i jeszcze jedna troszkę blokuje. I druga jest. Odkładamy w innym miejscu. I teraz tutaj podwadzamy naszą budowę tylną. O, mniej więcej w tym miejscu. Tu nawet mamy taki specjalny, nie wiem czy zobaczycie, bo troszkę ciemny odcień. Tutaj w tym miejscu mamy takie wycięcie u samej góry. I podwadzamy w tym wycięciu tutaj czymkolwiek. I tutaj przejeżdżamy na sam dół. I robimy to samo po drugiej stronie. Nam troszkę mocno trzyma. Tu nam strasznie mocno trzyma blokada, dlatego że telefon nie był jeszcze ani razu tutaj rozbierany. O, widzimy, że puściło. Musiałem sobie wspomóc tutaj pincetą. I tu nam fajnie tutaj odchodzi, superowo. Ta tylna ramka. I teraz widzimy tutaj zasięg wraz z głośnikiem. Następnie widzimy naszą płytę główną. My sobie może to podwadzimy, ale pamiętajcie, by to podwadzać wtedy, kiedy jest wysuw wysunięty. Najlepiej, bo wtedy najpewniej, że nie uszkodzimy naszą tasiemkę od samego dołu. No chyba, że tasiemkę macie już uszkodzoną i chcielibyście wymienić. Tutaj podwadzamy po bokach i po drugiej stronie. Oczywiście w takich miejscach, by nie było żadnych tam klawiszy bądź innych ważnych elementów na płycie. U samej góry trochę sobie podwadzimy też, by nam wyszło z tych wszystkich zaczasków. No i myślę, że już że już jest wszystko tak, jak być powinno. Mamy całą płytę główną wraz z zasięgiem. I tutaj sobie naszą tasiemkę odpinamy. Tutaj w tym miejscu
I tak to mniej więcej wygląda. Widzimy, że płyta jest troszkę tutaj zabrudzona jakimś nalotem. I jeśli chcemy tutaj nasz zasięg odtrzepić, to tu mamy dwa zatrzaski. Tutaj jest jeden w miejscu, tutaj w jednym miejscu, tu jeden, tu jest w drugim miejscu. I odpychamy do tyłu te zaczaski. I tutaj nasz zasięg z głównym głośnikiem możemy sobie wymienić. Możemy oczywiście też wymienić sam głośnik. Głośnik widzę, że jest podobny tutaj do tych starszych Sennheiserów, z podobnych roczników, z K310, K510. Myślę, że jest bardzo podobny, więc będzie pasował. I tu mamy nasz mikrofon. Jest troszkę zabrudzony, odpadła nam tutaj zasłonka. Pewnie już nie funkcjonuje ten mikrofon, ale nie jest wymienny, tylko możemy użyć grzałki ciepłego powietrza po to. I tu widzimy tasiemkę. Tasiemka jest dość jeszcze ładna. Troszkę tutaj widzę ją bierze już z tej strony, ale jeszcze jak widzieliście funkcjonuje. Teraz zajmiemy się tutaj demontażem przedniego panelu. I to, co mi się nie podoba tutaj w demontażu, jeśli chodzi o ten model, to bardzo głupie umiejscowienie śrubek, bo są umiejscowione tutaj pod tą szybką i niestety chcąc nie chcąc, jeśli ktoś to robi umiejętnie, ja tylko Wam pokazuję mniej więcej jak to wygląda, żebyście wiedzieli na przyszłość. Tutaj musicie robić bardzo ostrożnie, by oczywiście Waszej obudowy tutaj nie poniszczyć. Ja to akurat robię na pokaz, bo ten telefon jest tak naprawdę jako telefon testowy. Podwadzamy sobie tą ramkę tutaj z jednej i z drugiej. Akurat w tym przypadku widzę, że chyba był jednak telefon rozbierany, bo chyba że już klej nam tutaj w tym przypadku już puścił po tylu latach. I tutaj naszą szybkę odłączamy i tu od razu widzimy, pod szybką mamy już zardzewiałe śrubki 1, 2, 3, 4 śrubeczki. Spróbujmy sobie je tak okręcić od razu, by nie było problemu później z odkręcaniem, ale udało się, więc nie musimy tutaj zastosować WD-40 popularnego, by te śrubki nam tutaj fajnie się odkręciły. No i odkładamy na bok te śrubeczki. I teraz praktycznie mamy wszystko już wszystko mamy już tutaj pokazane, jak to mniej więcej wygląda, i podpłacamy sobie naszą obudowę w jakim tam chcecie miejscu. I wjeżdżamy naszym otwierakiem i tutaj targamy z jednej. Następnie przechodzimy na drugą stronę. Powiem Wam tak szczerze, najlepiej się rozbiera telefony takie do wyrzutu, czy na przykład testowe, bo człowiek tak energicznie robi rozbiórkę i wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że telefon się nie uszkodzi, bo się robi go po prostu pewnie. A gdy na przykład, wiem z mojego doświadczenia, a na przykład chcę, żeby telefon na przykład do kolekcji wyglądał idealnie, człowiek się stara bardzo, no i w ten sposób może coś naprawdę uszkodzić, bo robi to bardzo ostrożnie. A gdy na przykład, jak mówię, naprawiam telefon tak troszkę agresywnie, pewnie, to w większości przypadków właśnie nie ma problemu później z normalnym użytkowaniem tego telefonu. Tu widzimy, że nam obudowa pękła, ale to już było wcześniej. I tutaj idziemy sobie na sam dół. I tu widzimy, są zatrzaski. Tutaj
tutaj na samym dole. Tu widzimy blokady tej obudowy, więc później musimy od samego dołu tutaj wjeżdżać sobie, żeby załapać tutaj te blokady. I tu widzimy, to bardzo tak żmudnie wygląda. Mało co zostało. Tu jest śrubka. Jest to śrubka jednak nie krzyżakowa, tylko taka sama jak wszystkie pozostałe. Gwiazdkowa. Odkładamy sobie na bok. I teraz musimy tutaj płytkę klawiatury funkcyjnej sobie zdemontować. Tu widzimy, mamy jedną blokadę, tu mamy drugą. Po prostu cofamy do przodu w kierunku wyświetlacza i nam to fajnie wychodzi. I tu mamy jeszcze trzeci zaraz blokadę raczej i też właśnie wysuwamy sobie tak. I tu widzimy taśmę oczywiście. Jedna taśma główna, a druga taśma od naszego wyświetlacza. Odpinamy sobie też tasiemki. Jedną i drugą tasiemkę. Tak to mniej więcej w tym telefonie wygląda. Już nie będę tego wyciągał, te tasiemki, bo nie ma takiej potrzeby, żeby sobie już później tutaj nie mieszać. I został nasz wyświetlacz, który musimy podwadzić, tak jak Wam mówiłem w większości filmikach, w takim miejscu, by go nie uszkodzić. Są odpowiednie miejsca właśnie pod to. Tu mamy, widzimy, taki otwór. Tutaj mamy otwór, więc podwadzamy w tym otworze. Tutaj. I tu już widzimy, że nasz wyświetlacz odeszedł, ale jest chyba przyklejony od drugiej strony, bo trzyma go. Jednak nie. Wystarczyło, że podwadzamy go z drugiej strony tutaj tym specjalnym otworem i tutaj na wyświetlacz już nam tutaj wychodzi, ale widzimy, że nasz wyświetlacz jest połączony wraz z tasiemką głośniczka do rozmów, więc tutaj widzimy, wystarczy go podwadzić i nasz tutaj głośniczek do rozmów też go wystarczy podwadzić, ale wcześniej widzę, że ma tutaj specjalną taką osłonkę. O, widzimy. Także jego się wyciąga. A taśmę, jeśli chcemy tu ściągnąć, to oczywiście podwadzamy w taki sposób, by tego nie uszkodzić. Ja to oczywiście pokazuję Wam tak mniej więcej, żebyście wiedzieli, na czym to polega, czym to się je. I tak to wygląda. Także demontaż w dość szybki sposób, 14 minut mi zajęło, żeby Wam to tak na spokojnie pokazać. I tak to wszystko wygląda. Została tylko taśma i goły tutaj korpus tego telefonu. To ważna rzecz po takim demontażu. I widzimy, że telefon nam się tutaj fajnie uruchamia. Poczekamy sobie jeszcze chwilkę. O, i tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o ten model, o Sony Ericsson W205, to może nie należy do najłatwiejszych telefonów, jeśli chodzi o markę Sony Ericsson. Ale z tym poradnikiem myślę, że na pewno sobie poradzicie. Myślę, że dość dobrze go zrobiłem.
i był dość dokładny. Rozebrałem go tak do części pierwszych. Praktycznie wszystko, co można by było w tym telefonie rozebrać. Więc dzięki za oglądanie, jeśli jesteście ze mną. Zapraszam Was również na kolejne filmiki. Filmów, których już wystawiłem, jest ponad 100, więc na pewno sobie znajdziecie coś dla siebie. Wspominacie stare dobre czasy z telefonami klasycznymi. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.